jesteście gotowi z zamówieniem, jest tak? I musicie dać tak. Stop forec, żeby kelner się zatrzymał i przyjął od was zamówienie. Zarąbiste to jest. Tam były, tu są i jeszcze tu są. One są wszędzie. $6. A normalnie kosztuje ile? Z $2, nie? Z dolara. Oszukał cię. Siemanko, w dzisiejszym odcinku pokażemy wam, co jedzą Nowojorczycy. Jest to oczywiście szybka kuchnia, ponieważ ludzie żyją tutaj w biegu. Będzie głównie fast food, będzie street food, który możecie zobaczyć dookoła. Oglądajcie ten odcinek. Zapraszamy! Ciężko mówić o takiej typowej kuchni nowojorskiej, dlatego że w Nowym Jorku mieszka tyle różnych kultur, jakby tyle różnych społeczności, że znajdziemy tutaj jedzenie chińskie, włoskie, koreańskie itd., więc dzisiaj spróbujemy różnych smaków, no i damy wam znać, który najbardziej nam smakuje. Słuchajcie, przyszliśmy do sklepu Hershey's, Reese's Kisses. Słuchajcie, to jest wspomnienie z mojego dzieciństwa, jak dziecię z Ameryki wysyłała właśnie, o Jezu, takie coś. Akurat te są jakieś inne, to są peanut butter, no ale wiecie, takie typowe, dajcie znać, kto też dostawał od rodziny z Ameryki takie słodycze. Bo my tak akurat teraz jesteśmy właśnie urodziny Alicji. Pozdrawiamy. I dziękujemy bardzo za gościnę, bo zobaczycie to dopiero dużo później, także dziękujemy bardzo. No jesteśmy w sklepie właśnie typową. Dla mnie to jest kwintesencja po prostu właśnie tych moich wspomnień, jak się dostawało paczki i właśnie te słodycze w paczkach. Dajcie znać, kto jeszcze Do mnie dostawał. ciocia z Ameryki nie przyjeżdżała. Przyjeżdżała ciocia z Niemiec i przewoziła żelki zawsze, Haribo i różne no, takie. Tak. Ale tego nigdy nie dostawałem, dlatego jak Alicja mi powiedziała, że to jest... Jak ty możesz tego nie znać? No. Ja będę nie znał tych słodyczy. Idziemy do sklepu Hershey's. No. Okej, chodźmy, ale co to jest? Nie no, słuchaj, to na pewno kojarzysz. No to kojarzę, bo ty mi to kupiłaś w Australii, a ja tego wcześniej nie jadłem. No. Ja nie wiem słodyczy, bo nie. Jestem fit. To są najlepsze słodycze świata, naprawdę, są najlepsze, ja je po prostu uwielbiam. Dobra, chodźcie, kupimy takich budek jak te. One chcą z tobą zdjęcie. To one chcą ze mną, a to one mi powinny zapłacić za to. One biorą za to pieniądze, teraz niech one mi zapłacą. Takich budek jak te, ze street foodem, na których możecie zjeść, widzicie, kebaba, precle, hot dogi. Chociaż hot doga nie polecam, zaraz zobaczycie dlaczego. Ale precla spróbujemy. Hello sir, how much is it? Jezu, $5. Spróbujemy później. Gdzieś indziej. Gdzieś indziej, bo gdzie indziej widziałem za jednego. No i wyszło, to jest ta prawdziwa statua wolności, a nie jakaś podróbka, która stoi tam. Ale to jest ta prawdziwa statua wolności. Co? To jest. No tak. Gdzie ty mnie zabrałeś jakąś podrabianą? No sorry, ale teraz też była okazja. Największy burger na świecie. Dobra, za mną miejsce, gdzie są sławne nowojorskie hot dogi. My jeść nie będziemy, ponieważ wyglądają tak jak jadłem inne, zaraz zobaczycie w dalszej części. Najlepsze jest to, że tutaj hot dog kosztuje $7,50. Ja płaciłem piątkę, gdzie myślę 6. Później powiedzieli mi piątkę. Na innej ulicy, dwie ulice dalej, stąd widziałem już za 6 2 hot dogi i napój, a jeszcze dalej widzieliśmy hot doga za $2. Także pamiętajcie, tutaj na Times Square jest najdrożej. Tu jest pewnie lepsza jakość, mi się wydaje. Jakość może być lepsza, oczywiście, że tak, ale i tak jest dobra. Idziemy dalej. No dobra, a teraz mamy pytanie do ludzi, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, do Polonii. Jakie danie jest waszym ulubionym, które najczęściej tutaj jecie? Czy gotujecie raczej polskie potrawy, czy jakieś inne? Dajcie znać. So, how much for pretzel? 4. And what is like the most popular? What do you sell the most? One more time.
Master cheese but hot dog? But hot dog. Ja trochę nie zrozumiałam. Bo ja zapytałam, czego on sprzedaje najwięcej, mówi, że musztardy i sera. Ale ja nie wiem, czy mu chodziło o hot doga pewnie takiego, czy nie. Nie wiem. Ale pretzel kosztuje 4. I tak za dużo, nie? Teraz idziemy do kolejnego miejsca. MMS World. Dwupiętrowe. No i to też dobrze było dodać właśnie do jedzenia. No bo wiadomo. MMS, o! Ej! Tak podekscytowana. Skakuj do miski. Znowu miała 5 lat. Ogólnie dla mnie Nowy Jork to jest miejsce, do którego zawsze z chęcią wracam. Zawsze. Trzeci raz jestem tu i nie czuję takiego czegoś, że już byłem, już nie muszę być znowu, bo jest trzeci raz. Trzeci raz jest fajnie i będzie jeszcze lepiej oczywiście, bo to dopiero nasz pierwszy dzień. Ale za każdym razem tak samo się cieszę, że tu jestem, bo po prostu to miasto mi się mega podoba. Bo tu jest życie. Ja lubię miasta, które żyją. A to miasto żyje 24 godziny na dobę. Tak jak ostatnio byliśmy w Istambule, ono też tak żyło. Wiadomo, że nie można porównać jednego do drugiego, bo dwa inne światy. Ale ja lubię, jak miasta żyją. Ale miłośnik MMS-ów, ale chyba MMS-y kocha każdy. Bo nawet ja, jak jem mało słodyczy, to MMS-y po prostu kocham. Ale i tak Reese's lepsze. Koniecznie napiszcie, co wolicie. MMS, Hershey's czy Reese's, ktoś kto jadł wszystko. Ja jestem team Reese's, a ty jesteś team? MMS. Ale ty nie jadłeś Reese's ani Hershey's. Dlatego jestem team MMS. Można kupić wszystko. MMS. Oj, bardzo chętnie. O, i tu sobie można mieszać. Patrzcie, ile tego jest. O, tu są jeszcze kolejne, tu są mieszane. To taka mała torebeczka za 50 zł, co? Nie. Nie, per pół LB. Aha, tak, to jest 250 gram. 2,2 LB to jest 1 kilo. Tak to wychodzi. Czyli jakieś 200 gram, 250. Dobrze, które chcemy? Tam były, tu są i jeszcze tu są. One są wszędzie. No uważaj. Tyle? No nie wiem. No to weź jeszcze jakiś inny. Pierwszy bezdomny, którego widzę właśnie teraz. Ostatnio jak byłem, naprawdę było ich bardzo dużo. No, teraz się to zmieniło. Wziąłem właśnie do Starbucksa na kawkę. O, akurat jest. Mówiłem właśnie Ali, że w Nowym Jorku Starbucksów jest tyle, co 7-Eleven w Tajlandii. Na każdej ulicy ich można zobaczyć. Teraz idziemy na pączka. Są to chyba najbardziej popularne amerykańskie pączki, także, muszą być na pewno pokazane w tym odcinku. Patrzcie, jak ludzie zajadają. No i kolejka też dość spora. To dobrze świadczy. Jest czym wybierać. Już pod Halloween szykują. Odwróć się. Prawie się udało. Idealnie. Mamy z czekoladą i z kastardem. Dobra, daj. Ogólnie te pączki jadłem dużo razy już. Pychotka. One są wyjątkowo pyszne. Jak możecie zobaczyć, na każdym rogu, dokładnie na każdym rogu, dosłownie, czyli tutaj, kolejny róg, można kupić taki bardzo tani street food. Już wam pokażę, co tu mają ciekawego. My weźmiemy sobie hot doga, ale też jakiś falafel, lamb, chicken, kebaba. Weźmiemy hot doga, spróbujemy. Hello sir, one hot dog please. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj pan przygotowuje kebaba.
zostałem konkretnie oszukany. Nie zapytałem, ile kosztuje na hot dog. Zanim go zamówiłeś. Ja go zamówiłem, on mi go daje do ręki i mówi $6. A normalnie kosztuje ile? Z $2, nie? Z dolara. Kosztuje. Oszukał cię. W ogóle nie wiedział, po prostu pozwoliłem na to. No ja nie wiem też, dlaczego ty to zrobiłeś, że mu dałeś te pieniądze. Nie no, jakoś, nie wiem, nie pomyślałem, masakra. No, czekaj, pokażmy jak to wygląda. Nic, parówka, bułka, Poczekaj, ketchup. pokaż. O. Totalnie nic. No. Dobra, próbuj, może jest jakoś wybitnie pyszny. Ale stań albo w słońcu, albo w cieniu, jak możesz, żeby było opał. Normalnie. Totalnie normalnie. Nie wiem, jak ja mogłem za tyle zapłacić. Ja nie wiem też, co ty zrobiłeś właśnie. $6 razy, no 30 zł. Inflacja. Z ciekawości pójdę do takiej samej budki i się zapytam, ile kosztuje hot dog, bo czuję, że naprawdę to był gruby wałek. How much for hot dog? Okej. A jednak. No to jednak nie był wałek, czyli to po prostu jest tak drogo. Jesteśmy na Times Square. No ale pizza jest za 99 centów. Pizza podobno, której nawet nie chcemy jeść psy, a my ją spróbujemy zaraz. Ludzie z Nowego Jorku mówią, że nikt tego nie, a my je zaraz spróbujemy. Nawet taki. A, nawet taki właśnie. Ale ja ją kiedyś jadłem, jak byłem w Nowym Jorku i nie byłem wcale taka zła. Jadłem gorsze w życiu. A no to faktycznie to nie było zła. I pod najbardziej amerykańskim, nowojorskim street foodem, najbardziej amerykańska restauracja, czyli McDonald's, gdzie właśnie wbijamy na cheese'a. Chcemy przetestować, czy jest lepszy niż polski. Tak. I nie mówcie, że wszędzie smakuje tak samo, bo wcale nie. Wszędzie smakuje inaczej. No i dobra, teraz kolejne miejsce, do którego was zabieramy. To jest najtańsza pizza na kawałki za 99 centów na Times Square, czyli na najdroższym miejscu. Możecie zjeść kawałek pizzy, dawajcie zobaczymy, jak to wygląda i zaraz je spróbujemy. Ja się boję. Ale wcale nie wygląda tak źle. Ja kiedyś to już jadłem, jak byłem domy, tak jak mówiłem. Teraz weźmiemy znowu, wezmę oczywiście moją ulubioną hawajską. A jak? Ale Moją wygląda też. dobrze. To nie, Kurczę, ale to nie może być dobre za $1. Jakby... nie może być zdrowe, a dobre może być. Tak? Okej, to już się wyjaśniło, dlaczego wygląda dobrze. Sam warta jest za $1, a jak chcecie już z jakimś dodatkiem, to $3 płacicie. Albo 2 jeszcze chyba za coś, tak? Jeszcze dwa, no. 2 albo... Ale akurat hawajska była po 3. No, bardzo dobra. Tak? Margarita. Czyli do końca wyjazdu się żywimy pizzą za $1. Śniadanie, obiad, kolacja, $3 dziennie, 4 dni, $12. Za $24 przeżyjemy 4 dni w Nowym Jorku. Opłaca się. Daj mi spróbować. Kolejne miejsce na naszej kulinarnej mapie Nowego Jorku. Five Guys, burgery. Byłam w Stanach, bardzo chciałam pójść, ale nie zdążyłam, bo Tak. wieźli mnie rządowym samolotem do Polski. A ja jadłem. Ja tu jadłem. Takie bardzo zwykłe burgery są, ale coś innego niż McDonald's. Także warto zjeść, jeśli będziecie mieli na to okazję. Testujemy. O, ugryzionego mi dali. Bo to jest jedna z takich najpopularniejszych sieciówek. Amerykański, no. I co? Mi on bardzo smakuje, bo jest bardzo prosty. Ale $13 moim zdaniem to za dużo, jak do takiego hamburgera. No $13 to ile jest Zdecydowanie. złotych? 60 ponad. No 65 zł, no. No to za dużo, no. Zaczynamy kolejny dzień. Jedziemy właśnie na Penn Station, następnie do Central Parku. Zobaczcie, jak wygląda najpiękniejszy i największy park w Nowym Jorku. Dobra, wchodzimy teraz
do jakiejś takiej po prostu tańszej, nie wiem, czy mogę powiedzieć, budy czy restauracji, takiego fast foodu, gdzie można kupić pizzę, jakieś kanapki i tak dalej i zobaczymy, co tam mają i coś od razu kupimy. Chcecie zobaczyć pizzę, tutaj o, ja bym coś takiego zjadł. Popatrz z góry. Popatrz, jak to wygląda, takie calzone jakby. Ja też mam takie Sir, what is this exactly? Stromboli. Stromboli? Stromboli. But is it something like calzone or... Stromboli. Stromboli, oh. To jest inne. Co innego? Calzone different. Different. Okay, we will try one. Weź jedno, żeby wiesz, jak Ja to biorę będzie jedną, dobre, to... ale wygląda cudownie No, naprawdę. no super. To w ogóle pizzę też ty zapytaj, ile kawałek pizzy kosztuje? Chodź jeszcze zobaczymy tam coś na ten. How much for one slice of pizza? $7. $7. A this one? $9. $9, okej. Dobra, chodźmy zobaczymy. Aha, to mają jeszcze... Tutaj klasyczny, makarony jakieś, ryż. Na wagę. Dziękuję, O, czy to nie jest ten sernik nowojorski? This is, sorry? This is, okay. This is New York cheesecake. Yeah, that's New York style? That's New York style. To jest nowojorski sernik, przysmak tutaj, także próbujemy. Ciekawe ile kosztuje. No, ciekawe. How much is it? For one slice? You got pizza here? Yes. Come on, Now the most marvelous, wonderful meal arts. Idziemy próbować. Ogólnie powiem wam tak, że to miejsce nie jest jakimś tanim miejscem. Wygląda może na tanie, ale nie jest. Tutaj kawałek pizzy na przykład kosztował $7. A ile to kosztowało? To kosztowało $9. Wygląda to tak, na maksa apetycznie. Ojeju. Sernik kosztował $6,50. I do tego trzeba doliczyć taks. Do tego trzeba doliczyć Właśnie, bo peryk. to trzeba też dodać, nie? Że trzeba To jest najważniejsze. pamiętać. Ale patrząc na to, że tam na przykład gdzieś dalej można było kawałek margarity już za $1 kupić. I to nie było tak złe, bo ja jadłem tą margaritę, ona była bardzo smaczna, ale też. Inną z dodatkami już $2 albo $3. To i tak jest połowa tego niż tu. Także troszkę źle oceniłem to miejsce, nie jest wcale tanie, ale myślę, że będzie przesmaczne. No i jeszcze wracając szybko do tego taksu, do podatku, no to trzeba doliczyć oczywiście podatek do każdej ceny. Patrzcie, aż się wyleła po prostu. No, Pycha. Uwielbiam. Powiem wam tak, to był chyba najlepszy fast food, jaki jedliśmy teraz w Nowym Jorku. serio. To jest po prostu tak pyszne. W środku wszystkiego jest pełno po prostu. Aż chyba pokażemy, co to jest za miejsce. To jest niedaleko Times Square. No. Wyrodka. A ja biorę się za sernik. Nowojorski cheesecake. Bardzo dobry. Trochę suchy. Ja bardziej wolę serniki takie bardziej mokre po prostu, ale jest smaczne. Powiem wam, że lubię te odcinki o jedzeniu. Nawet bardzo. Ale też. I osoby, które się martwią o Ali Linie, nie musicie się martwić. Ale ma dobrą genetykę. Po mamie. Także nie ma się czym martwić. To prawda, akurat pod tym względem, że wygrałam na loterii. A jak się martwicie o moją genetykę, to trudno. linię. Jak moją linię. Ja nie miałem dobrej, a chwilę poćwiczę i tak. Znaczy kratkę mam i tak cały czas teraz. Dbam o to. A do odcinka niestety się poświęcam. poświęcić. Poświęcam się, normalnie bym tego nie robił, bo wiadomo, ale no cóż, warto się poświęcić. Dla moich kochanych widzów. Żeby oddać chociaż trochę to, jakie to jest pyszne. I powkurzać. No nie no, przesada, no. Już 4 chciałem zapłacić, to już jest tak drogo, ale chciałem zapłacić, no ale on przesadził. Denerwuje mnie to, jak patrzy na ciebie i dopiero ci mówi cenę. Teraz od razu powiedzieć. Znaczy, że wyglądasz na bogatego, na takiego, któremu się powodzi. Dam mu nawet dychę. O, sorry.
No dobra, wbijamy do Central Parku, ale to widzieliście w innym odcinku. I żeby mi tu ktoś zaraz nie napisał, że jestem Żydem i nie zapłacę $7 za precla. Za precla 35 zł. O Jezu, ale ty teraz powiedziałeś, że jestem Żydem. Ale niepoprawnie politycznie. Mnie nie interesuje poprawność polityczna. Mnie denerwują te czasy właśnie. Jak na białego można powiedzieć, że jest biała, a na czarnego już nie można powiedzieć, że jest czarne, albo kiedyś jak się mówiło do karzełka, że jest karzełkiem, to teraz nie można powiedzieć, trzeba mówić, że jest niskorosły. No Jezus Maria, no. Jak... Dobra, ja akurat nie byłem, ale był Polo lub kto inny, byli w Afryce i cały czas do nich mówili muzungu, czyli ty białasie. To co, oni się mieli obrażać, że tak do nich mówili? Nie wiem. Dziwna poprawność polityczna w tych czasach. Właśnie poszłam zapytać, ile kosztuje precel i ja dostałam cenę $3. I teraz nie wiem, czy ja mam się cieszyć, że mi powiedzieli tak mało, czy ja wyglądam na takiego bidoka, którego nie stać. A mi powiedzieli 7 i czy to ma sens w ogóle? Nie, dobra, idź kup. Od teraz Ala robi zakupy. Ale ty masz Będziemy gotówkę oszczędzać. jakąś? A, no mam, trzymaj. Okay, one pretzel, please. I co? Ale ładne to trochę żyje. Dobra. A jakbym za to zapłacił $7, to bym nie wytrzymał. $3 to i tak jest za dużo. Tak, bo uczciwa cena to jest za darmo, pamiętajcie O, o tym. o, to jest najuczciwsza cena. Powinien mi po prostu go dać? I wtedy by było uczciwie. No. Uczciwy człowiek. Tutaj Ala. Dzisiaj na obiad Bubba Gump, czyli restauracja z Foresta Gumpa. Kto oglądał, ten zna. Ej, prawdziwa krewetka? Kiedyś już się byłem pierwszy raz w Nowym Jorku, to tutaj jadłem. Było bardzo dobre jedzenie. Ja ogólnie uwielbiam krewetki. O, to jest akurat fragment. Był na kutrze swoim. To zazwyczaj Foresta Gumpa, bo ja uwielbiam. Oglądałem to ze 100 razy już. Run Forest, run! To jemy. Nie wiem, ale jestem strasznie głodna. Kreweteczki, bo to jest właśnie... Głównie są krewetki właśnie. I pyszne drinki my tu piliśmy. Takie jak Flipside, takie, że koronę wsadzają do środka. Napijemy się po jednym. Jak jesteście gotowi z zamówieniem, jest tak, to musicie dać tak. Stop Forest, żeby kelner się zatrzymał i przyjął od was zamówienie. Zarąbiste to jest. I co? Bardzo. Wygląda dobrze. Sosy są pyszne, frytka jest dobra. To jest taki słodko-kwaśny, to jest taki... Nie wiem. Jezu. Ale by mnie przejechała. Ale mój błąd. No to by było wszystko dzisiaj. Dzięki wielkie, że oglądaliście odcinek. Zapraszam serdecznie na jutrzejszy. Jutro będzie bardzo, bardzo ważny odcinek. Będziemy mieli wywiad z panem, który był strażakiem podczas 11 września, który pomagał w całej akcji ratunkowej. Opowie swoją historię, także naprawdę niesamowity wywiad nas czeka. I tak samo, jeśli nie widzieliście wczoraj z bezdomnym panem, to też serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, pozdrawiam.